Witam Państwa. Wszystkich oczywiście. No i tutaj skłon ku Stanom Zjednoczonym. Jednocześnie też ja tu odłożę sobie czerwony krawat, a czarna koszula po to, żeby ci, którzy żałują, to ja ich bardzo żałuję, dlatego pogrzeb tego wszystkiego, co nam szykowano. Autentycznie to pogrzeb. Bardzo się cieszę i z dodatku tutaj Jolu, witam Ciebie. Akurat tak mogę spoglądać, ale jeszcze nie za bardzo, także wyjątkowo się cieszę. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy, bo od od tego czasu, kiedy przegrał pan prezydent Trump, bo już go tak może nazwać, właściwie nie czułem się człowiekiem, tylko czułem się, przypuśćmy, jak ktoś, na kim się eksperymentuje. Czyli dokładnie jak eksperymentalne zwierzątko. To, co wymyślono, to, co zrobiono, to, co wykombinowano przez ten czas, ta pandemia, wcześniej te wszystkie rzeczy, i chyba przechyliła szala. Ta wiewiórka. Ta wiewiórka i ten szopracz. Stany niewytrzymałe, nerwowe. To jest to i oprócz tego jeszcze ten krzyk, że wierzę w Boga, tak? Że wierzę w Chrystusa. Na przemówieniu tej pani, która mniej więcej właśnie tą koszulkę reprezentuje, taką ciemną, tej karnacji, i nareszcie zwyciężyła prawda. Słuchajcie, od dawna nie było tej prawdy. Tej prawdy, szczerze mówiąc, to ten człowiek mówił o Warszawie. Ten człowiek wpuścił naszą telewizję, co prawda telewizję Republikę do rozmowy. To nie jest tak prosto z panem prezydentem elektem, wtedy jeszcze nawet nie, tylko kandydującego do tego stanowiska prezydenta rozmawiać. To naprawdę jest wielki wyczyn.
I teraz pewnie pytanie, co dalej? No zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem pewien, że ten plan, który był przed, będzie realizacja tego planu, a przede wszystkim tej głupoty całej, tego zielonego szaleństwa, o którym tutaj tak często mówiłem, bardzo skrycie. I będę mówił skrycie, dlatego że tu się musi też rozegrać ta uczciwość. I dziękuję bardzo przede wszystkim tym Polakom, którzy tam mieszkają, i tym polskojęzycznym osobom, i tym, którzy już zapomnieli, że są Polakami, a sobie teraz mogą przypomnieć. Przede wszystkim tym osobom, które są w Houston, te, które są w Teksasie, ci moi przyjaciele, z którymi miewam kontakt, ale czasami rzadko, teraz ostatnio nie. No i koledzy na Florydzie. No i w Kalifornii Jackowi. Jacek, mam nadzieję, że poszedłeś w tym kierunku. Nie rozmawialiśmy długo, bo rozmawialiśmy grubo przed pandemią. A znamy się od dziecka z Jackiem. Ale kiedyś tutaj porozmawiamy sobie tak tete. Tylko musimy umożliwić to, no musi tutaj przyjechać mojego kolegi syn i zrobić to. A wtedy będziemy już rozmawiać o wielu rzeczach. Witam Mariusz. Mariolu, witam też Ciebie. Jolę już witałem, także słuchajcie, cieszę się, że jesteście, to jest najważniejsze i słuchajcie, nawet nie wiecie jak, co by się stało. Zresztą właściwie to powinniśmy powiedzieć sobie, bo to, co widzieliście, to właśnie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są rakiem. To fakt, że to masoneria zrobiła ten no, nie wiem jak to nazywać, bo to się nazywa proklamacja, ale w gruncie rzeczy nie. Ten zapis powstania tego tworu właściwie wówczas, bo tutaj Kościuszko brał udział, nie tylko Puławski, przede wszystkim Puławski, to wspaniała postać. Zresztą co tu miałem pracownię na ulicy Puławskiej, tutaj niedaleko Woronicza. Znaczy bliżej jakby miasta w założeniu, jeżeli będziemy traktować tak. Ulicę wcześniej, nie pamiętam jak ona się nazywa. Jak wysiadałem z metra, to nie szedłem Puławską, tylko tą wcześniej ulicą. Znaczy wychodziłem, jakby mnie się opłacało iść do końca tego metra, tak, do końca tego pociągu w metrze. Słuchajcie, Puławski to, krótko mówiąc, lekki wariat. Wspaniały wariat. Człowiek, który to naprawdę był wariat. Taki polski wariat. Słuchajcie, naprawdę Puławski jest traktowany w tamtej części Stanów Zjednoczonych jak, nie wiem, czy my mamy takiego bohatera. Nawet dziecko wie, kto to jest Puławski. To jest niesamowite. Dla nich Puławski jest kimś takim. My nie mamy takich bohaterów. Bo można by powiedzieć Kościuszko, można by powiedzieć Piłsudski, można. To nie to. To jest coś więcej. To jest. W ogóle Amerykanie inaczej podchodzą do pewnych kwestii. Oni się nie wstydzą swojej flagi, oni się nie wstydzą. My dopiero teraz, właściwie od niedawna zaczęliśmy to robić. I to najbardziej ci, którzy są na jakichś arenach sportowych, jak jest mecz piłkarski, zakładają te szaliki i to wszystko i tutaj i właśnie wiecie, te portrety takie odpowiednie. Jeszcze nie można za mocno mówić, ale to jest ten patriotyzm, to jest ten Amerykanie wszyscy mają to w sobie. Większość Amerykanów, ale znaczy, dobrze mówię chyba tak,
Mają to w duszy. To jest powiązane z tym, że oni mają to słońce Stanów Zjednoczonych w raku. Zobaczcie sobie, bo to jest bardzo ważne. O, tutaj w raku i w dładzie Strzelca, więc tutaj ta dłada jest Strzelca i na ascendencie mają Strzelca, ale w dładzie Barana. I to daje im taką niesamowitą odwagę, to jest to, że Baran jest zawsze w akcji, Baran jest żołnierzem i dlatego w Stanach Zjednoczonych bohaterstwo już najbardziej tego ranka. Nie wiem, czy kojarzycie, wyobraźcie sobie, jak żyje rak. Jest taka wąska ścieżka i ma norkę. I ta wąska ścieżka to piaseczek, a dookoła tatarak na przykład, założenie. Kiedy on idzie, ma szczypce i on musi wytorować sobie taką drogę. Ale jak widzieliście, jak łapie i ciągnie to wszystko do norki, on nie będzie jadł gdzieś, on ciągnie do norki. I to robią Amerykanie. Amerykanie to kochają. Nie zostawić nikogo na polu chwały. Zabrać za każdym razem. Żeby był jeden obywatel, to polecą po niego, wyślą całą eskadrę wojskową. Tylko żeby go ratować. I to jest pozostałość właśnie po Puławskim. To ich Puławski nauczył. On robił takie rzeczy. To jest nasza polska dewiza. To my nigdy nie zostawialiśmy. O tym pisze Sienkiewicz w gazecie, która wtedy wychodziła. I tego się boi dzisiaj współczesna ta polityka, która jest. Między innymi ta pani minister od szkolnictwa. Tego się boi. To jest to powstanie warszawskie. To, o czym mówił Trump tutaj w Polsce. Pytanie pierwsze podstawowe, gdzie pojedzie? Słuchajcie, to jest najważniejsze. Ja podejrzewam, że pojedzie do Genewy. Utrzeć nosa Szwabowi. Utrzeć nosa temu całemu układowi zielonemu, tego, wiecie, będę szczęśliwy, jak nic nie będę miał. I z tego trzeba skorzystać. I to my musimy skorzystać, wszyscy obywatele. To nie jest tak, że my nie będziemy teraz, będziemy bierni i wierni. Skończyło się. Jeżeli nie będziemy potrafić postawić czoła i tak naprawdę, teraz ktoś się zapyta jak? No macie posłów, macie radnych, macie bezradnych. Można zapukać i się zapytać, co pan? Czy pan zwariował? Słyszałem o takim czymś, że są pakty podpisane znaczy po cichu, za peleryną, tak? Czy za woalką, czy tam jeszcze gdzieś. Nas to nie interesuje. To oni podpisywali, niech sobie robią to oni. Nas to nie interesuje. W każdym wojsku żołnierz ma prawo odmowy rozkazu. W każdym. To różnie się kończy. No ale co, aresztują cały kraj? Już jeden aresztował. I co mu wyszło? Solidarność? Faktem ktoś powie, no ale to on stworzył Solidarność. Nie za bardzo. Stworzył to Jan Paweł plus Reagan. A nie tam on. On to był klakierem tylko. Marionetką, pajacem. Okrągły stół? Jaki okrągły stół? To był układ. Układ, który odczuli właśnie Amerykanie w tej chwili. To jest ten układ, gdzie właśnie ukręcono głowę. Temu układowi. Ciekaw jestem, czy pan Trump weźmie się za szkolnictwo. Podejrzewam, że to będzie pierwsza rzecz, jaką zrobi. To ukręci głowę tym uniwersytetom wszystkim. Bo one kształtują młodzież. One kształtują te nasze dzieci, wnuki. I tutaj jest podstawa tego.
Teraz jeżeli się przyjrzycie, to dokładnie popatrzcie, na ascendencie jest strzelec. Ale Jowisz, zwróćcie uwagę, jest w domu ekspansji. W tym domu, który nazywamy przyjaźnią, tam gdzie jest ta miłość, to jest to wszystko, to jest dom wagi. I tutaj jest Jowisz. Jowisza mamy w dładzie panny, raka i panny. Wyobraźcie sobie raka panniastego, takiego czystego. Dlatego Amerykanie bardzo sobie cenią wiedzę, świadomość tego wszystkiego, świadomość swojej historii, która jest bardzo krótka, dlatego wszystkie dzieci znają wszystkich prezydentów na pamięć. Uczą się tego. No bo ich było 47, no to teraz jest 47, to nie jest tak dużo. No my musieliśmy znać wszystkich króli. Musieliśmy teraz. Dla mnie najgorszym okresem historycznym to było to PZPR, to od zakończenia wojny. To się nazywa, ja z tego nawet zdawałem na maturze, to ten WOS, czy jak to się nazywał, a to nie dlatego, że no wiecie o co chodzi, nawet się pomyliłem na maturze, dobrze powiedziałem i dyrektor zwrócił mi uwagę, że mówi chyba, ja mówię, no tak, pomylił nazwiska. Zwrócił mi uwagę, po prostu zamieniłem. Chodzi o, chyba chodziło o Kissingera. Chyba chodziło wtedy o Kissingera, jeżeli dobrze pamiętam, to było kupę lat temu. Ale wtedy się pomyliłem, ale i tak dostałem tą ocenę bardzo dobrą, którą otrzymałem, bo mógł mi obliczyć, ale on nie lubił. Dyrektor akurat szkoły, był tylko rok dyrektorem, wcześniej była pani dyrektor, wspaniała kobieta i ona była wicedyrektorką, bo to było tak, że nasze liceum składało się z 2 liceów, połączono w jedno liceum i on stał się jednym. Zresztą żałuję, bo w tym liceum nie zostawiłem żadnej pamiątki swojej. We wszystkich liceach, w których byłem, zostawiłem pamiątki po sobie. Pamiątki, a różne. Kiedyś pokażę wam tą pamiątkę. Pójdę tam do liceum, jeżeli jeszcze jest, jeżeli nie ukradnie. Najważniejsze jest to, że się cieszę. Słuchajcie, nawet nie wyobrażacie sobie, co znaczy, na pewno jesteście ci, którzy myślą oczywiście pod tym względem, na pewno zdają sobie sprawę z tego, ale chyba nie. Chyba niewiele osób sobie zdaje sprawę, co się stało. Co to znaczyło. I wyobraźcie sobie, że ten chyba Plicht, ten, który ma być ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, on sobie spał. Wyobrażacie sobie najważniejszy dzień życia, najważniejszy dzień w historii. To jest lądowanie ludzi na Księżycu wtedy. To jest lądowanie. Ja pamiętam wtedy ten dzień. Siedziałam przed telewizorem, tu czarno-białym. Pamiętam każdy moment. Znaczy pamiętam, to było bardzo dawno. To jest po prostu nie do wiary. Pamiętam, kiedy zastrzelono Kennedy'ego. Przyszła nasza wychowawczyni i powiedziała, że zastrzelono prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myśmy wszyscy wstali z ławek. Staliśmy. I ona też stała. Przecież ja chodziłem do komunistycznej szkoły. Marks, Engels, Lenin, Cyrankiewicz, Gomułka. Kto tam jeszcze był? To wisieli. Marks, Engels, Lenin. Tak, portrety wisiały nad tablicą. Wyobrażacie sobie? Podoba wam się to? Bo mnie bardzo.
Teraz chciałem coś wam pokazać, to co tutaj jest najpiękniejszą rzeczą, tylko nie wiem, czy się uda, ale miejmy nadzieję, że tak. Sekundę, to co... O, to jest to. Tylko zaraz powiększymy i no, jest. Dobra. I puszczamy. Co prawda nie wiem, czy mi wolno, czy nie wolno. Słuchajcie, nie... Trochę ściszę. Nie wiem, kto to jest ten wysoki, ten tutaj koło żony Melanii. Czy to jest jego syn? No jeżeli jego syn, to gratuluję. Boże, jak wyrosło chłopisko. Jeżeli to jest jego syn, to gratuluję. Jest niesamowicie wysoki. Pamiętam, kiedy tutaj Trump tutaj przechodzący ci jego przyjaciele, nie doczekałem do końca, bo akurat to około 20 oglądałem, ale właśnie ta postać tutaj, ten wysoki chłopak, jak możecie, ja zawsze myślałem, że i ciekaw jestem, kto to jest ten pan taki potężny, gruby, niewysoki, czy to może brat jest Trumpa, czy ktoś, nie wiem zupełnie, nie znam tej ekipy. Dobrze, skończymy z tą zabawą. I chyba to jest sen. To jest ta uroczystość. To jest naprawdę walka z cieniami. Słuchajcie, naprawdę walka. Teraz jestem ciekaw, co on zrobi z tą rodziną, która tak załatwiła nas. Najpierw załatwili nas Hiszpankom, tych żołnierzy przede wszystkim, amerykańskich oczywiście. A teraz słuchajcie, bo w Anglii jest proces przeciwko rządowi polskiemu. Osoba wniosła. Jeżeli ona to wygra, to posypią się jedna za drugim. Bo tutaj u mnie w domu 2 osoby na 100% odeszły. Jedna osoba po prostu sama zeszła, tutaj z 3. piętra, kobieta około lat 70 paru. Przemiła. Ania była bardzo miłą osobą. Wszyscy ją tutaj bardzo lubiliśmy. Zeszła sobie sama tutaj bez żadnej pomocy. Wsiadła w tą karetkę. My jesteśmy, no nie wiem, czy to jest 2 kilometry od szpitala. To jest prosta droga. I w szpitalu przez to badanie, przez to wszystko miała udar. Rano już była warzywem. A była zaszczepiona, oczywiście. Nie, czy może nie była zaszczepiona, nie pamiętam tego. I jej mąż był zaszczepiony. I po prostu skończył, ale to wyjątkowo, to jest po prostu, można o tym mówić. I teraz ciekaw jestem, jak ta rodzina, jak będzie to potraktowane. Wiecie, o kogo mi chodzi, tego takiego cwaniaczka, którego pokazano ostatnio jako jaszczurkę, tak? Czy jako węża w takim filmie groteskowym. Także tutaj mamy naprawdę przepiękny okres, przepiękne działanie. Ja tak słucham, ja nie wiem, czy wy mnie dobrze słyszycie, bo to jest... To ten wielki to jest syn? To proszę, gratulacje. Ładnie tatusia przerósł. Trump jest wielkie chłopisko, co dopiero tutaj
Syn chyba przerósł ich wszystkich tutaj razy, nie wiem ile on ma. Trump podejrzewam, że ma, nie wiem, tak mi się wydaje, że jak koło 2 metrów chyba Trump ma, 1,80 m, 1,90 m na pewno ma. No to ten syn to musi mieć 2 coś. Melania jest ogromnie wysoka, przecież to modelka, to był ten czas, gdzie modelki musiały mieć minimum 1,78 m. 1,78 m to jak nie miała modelka, nie wchodziła w skład. Ja nie wiem ile ona ma, bo można sprawdzić, bo jak są te karty, takie modelek w tych stajniach, to od razu jest wzrost pokazany. To po raz pierwszy modelki wypuszczono w Japonii, takie malutkie. Bardzo malutkie, po raz pierwszy i to był szok w ogóle na scenie, bo one wybiegły, cała taka chmara, taki no, bardzo zgrabnych dziewcząt. Kawiarka tam pyskuje. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie. Zapominam ją wyłączyć. Znaczy zlikwidować, żeby ona nie szumiała. To jest po prostu mnie. No taka niemożliwość. No potem następnie pan Sikorski. Jestem ciekaw, jak on podejdzie do tego, bo on jest taki troszeczkę, no ta żona powiedziała jego, że Trump to jest no faszysta. Tak? Po prostu nie do wiary. No. Po prostu nie do wiary. Jego dziadek uciekał od tego. Jego dziadek uciekał od tego dziadostwa, które wprowadzili Niemcy wtedy za Bismarcka, dokładnie za Bismarcka. To jest po prostu, wiecie, wyobrażacie sobie, znaczy te osoby, które znają tą historię Niemiec, co się działo wtedy w Niemczech, to my nawet sobie nie wyobrażamy. My troszeczkę wiemy z zaboru znaczy tutaj tego niemieckiego z poznańskiego. Ale co się działo w Alzacji, co się działo w tamtych landach, które były takie, wiecie, nie wiadomo co to, czy holenderskie, czy francuskie, czy belgijskie, czy te, które mówiły takim bardziej Plattdeutsch, takim językiem troszeczkę starawym albo takim troszeczkę innym. Wiecie, jak oni ich traktowali, Niemcy? Ci Prusacy tak zwani? To była dopiero hołota. To było dziadostwo. Przecież do mnie nad morze przyjechał właśnie taki chłopak. No jego ojca, kolegi syn. I właśnie opowiadał o tym po niemiecku i nam tłumaczył taki też kolega, który świetnie mówił po niemiecku. Zresztą kończył tam szkołę podstawową w Niemczech. Jego ojciec był tam lekarzem. Lekarzem był i on tam był taki czas, że do NRD wyjeżdżał. No i on tam robił szkołę podstawową i przyjechał tutaj zrobić maturę. No i przyjechał do mnie. I on właśnie tłumaczył, więc on miał łzy w oczach. On chciał pojechać do chyba Łeby, bo chciał tam po prostu, nie wiem, coś tam zrobić, jakąś taką dziwną historię, czy podpalić świeczkę, czy pokropić coś, nie wiem, czy tam, bo tam się urodził Bismarck. Więc to jest historia Niemiec. To nie jest taka historia, jaką my znamy. Zresztą jak jesteście w Niemczech i porozmawiacie z Bawarczykami, to wam powiedzą, co to są Niemcy. Mimo że najlepiej było widać to na filmie Kabaret. Jak obejrzycie film Kabaret z Liza Minnelli, to tam jest taki moment, kiedy śpiewa ten taki blondyn, bardzo ładny chłopak, taki wycackany ideał niemieckiej tak, rasy. No i on śpiewa Tomorrow to Me, tak? Jutro będzie, nie, Tomorrow to Me? Nie. On śpiewa Jutro będzie chyba słońce, tak to się nazywa, czy jutro wzejdzie słońce, jakąś taką piosenkę.
I oni wszyscy pomału wstają. Najpierw wstaje młodzież i wyciąga tą rękę w tym geście rzymskim. To jest świństwo dopiero, żeby tak zlikwidować taki piękny gest, chociaż gest rzymski jest troszeczkę inny, bo gest rzymski pochodził od płomienia, czyli ta ręka musiała być podniesiona. I to macie na takim obrazie, tylko nie pamiętam jak on się nazywa, 3 ich stoi, trzymają, ale w ten sposób. Jakby trzymali ogień, jakby trzymali kulę, bo to jest taki wiwat, Wiktoria. To jest takie nie zupełnie tak, jak Anglicy pokazują, tylko taki gest, znaczy tutaj tą dłonią, to jest troszeczkę inaczej jest. No ale Hitler przerobił sobie, znaczy faszyści przerobili. Ja nie wiem, czy to jest Hitlera gest, czy tego głupka Mussoliniego. No to był głupek numer 1. Zresztą Hitler jako plastyk, jako człowiek, który malował, on bardzo ładnie malował. Te akwarelki są naprawdę dobre. To trzeba mu przyznać. On miał jakąś taką, no trzeba przyznać jemu, że potrafił zrobić. Taki w konia zrobił tych Niemców, przecież to Austriak, jeszcze takiego wątłego pochodzenia. Nie wiem, że się Niemcy dali na to nabrać. Nie rozumiem. No ale teraz jest ta Fonde tam jakaś, no i to też jest przecież tak prymitywna. Przecież to trzeba, no ale już się skończyło. Ona w tej chwili dopiero zobaczymy, czy się granice nie pozamykają. Zobaczymy, jak to będzie, bo zaczną narody po prostu podskakiwać. No i ja jestem ciekaw, czy to, co mówiłem wczoraj, to, co mówiłem przez ten okres i tak przyglądam się, czy to będzie możliwe, to co pan Trump przygotowywał wtedy, w tamtym okresie, czy on będzie chciał realizować ten plan. Nie umie, znaczy nie to, że nie umie, bo to jest całkiem możliwe. No popatrzmy sobie teraz na kosmogram. Po pierwsze, musimy poczekać do momentu, gdzie on przyjedzie. Czy faktycznie, jeżeli przyjedzie do Genewy i utrzeć panu Szwabowi tutaj i tej całej ideologii nosa, bo to jest najważniejsze, żeby obciąć tutaj i zbudować. Teraz popatrzymy sobie właśnie na te wybory i że ogłoszono tą decyzję, że tak wcześnie i wszystkie stacje, one się poddały. Te wszystkie łobuzerskie stacje, które tak psioczyły na niego, i teraz zobaczcie, jest Strygon. Tak dzisiaj Dłada jest, zobaczcie, w Skorpionie w Dładzie Barana. Więc wybrano cesarza prawdy, no tak trzeba to nazwać. Wybrano człowieka, który jest, zobaczcie, Skorpion, pogranicze życia i śmierci, wybieramy barana w tym momencie, teraz, to co wam pokazywałem, ten fragment. Wybranie człowieka, wybranie wolności. Baran jest pierwszy, początek, fantazja. Ja to nie wymyśliłem, to pokazuję. Popatrzcie, gwiazdy są bardzo sprawiedliwe. Świat jest bardzo sprawiedliwy, nie znosi. Ja zawsze to tłumaczę swoim uczniom, tłumaczę wszystkim, jak jest na tych wykładach, że przyroda jest najpiękniejszą rzeczą. Najpiękniejszą rzeczą. Żadna religia nie jest tak silna jak przyroda, ale religia się wtapia w przyrodę. Jeżeli religia nie jest posłuszna przyrodzie, wtedy stają się straszne rzeczy. Dlatego niektóre cywilizacje wymarły, ponieważ właśnie takie zielone łady próbowały coś wykombinować. Dlatego też ta Azteków, tak, czy to jak zobaczył, a ta grupa tych Hiszpanów zobaczyli, że oni rżną i wyjmują serca bijące, no to ich wtedy zrobili małe rzeź. To dlatego było tak. A przecież kapłani tamtejsi uklękli przed Biblią i
powiedzieli, że tak, oni znają tą historię i ta historia była im znana. Była im znana, nawet się mówi, że jeden z apostołów tam znalazł się jakim cudem, nieważne, ale jest taka, zresztą ja mówię tutaj o apostołach i o tej historii mówię tak, że ona nie to, że nie była znana im, oni znali. Zresztą wszędzie, gdzie jest jakakolwiek wysoka kultura, tam występują te, powiedzmy, że te same symbole, bardzo podobne symbole i mitologia jest bardzo podobna. Zawsze ta mitologia jest podobna, bo ona musi być podobna, ponieważ ona jest z gwiazd. Zresztą jest taka książka, wyszła teraz niedawno, związana z Biblią. Ja nie czytałem tej książki, dlatego że bo to jest człowiek, który zupełnie zna astrologię i nawet miał jakiś wykład tam w tym stowarzyszeniu czy polskim, tam gdzie jest pan Piotrowski prezesem, nie tam gdzie jest Miłka i tutaj dziewczyny, gdzie ja byłem, tylko w tym drugim, bo są właściwie 3 takie organizacje w Polsce, takie astrologiczne, bo jest ten poznański najstarszy, który wywodzi się od bydgoskiego, gdzie Pręgiel jeszcze był, a oni przeszli do Poznania. Tam był pan Rojek prezesem, nie wiem kto teraz jest, nie wiem. Nie wiem, czy pan Rojek jeszcze żyje w ogóle. Zresztą wspaniała astrolog. To trzeba przyznać, że to jeden z nestorów astrologii i takich bardzo poważnych. Potem to takie białe książeczki wydawano co pewien okres, co rok i ona tam, któraś jest chyba razy 2, chyba do stanu wojennego, a później to się jakoś tak rozlekło. Nie wiem, nie znam tej historii. Bo astrologia w ogóle, jeżeli patrzymy na astrologię, no to musimy do Jagiellonów sięgnąć. Jak powstał Uniwersytet Jagielloński, wtedy rozpoczęła się historia astrologii w Polsce. I to jest podstawa, jeżeli ktoś mi mówi, że to tamto, owo, 10, że on zakładał tutaj szkołę, że to, że tamto, że owo. Chyba jest niedokształcony. Astrologia była cały czas wykładana i też będziemy o tym mówić, to jest wspaniała rzecz. A w ogóle, jeżeli ktoś mówi, że astrologia pochodzi z Grecji, no to się pomyli. A jeżeli mówi, że planet nie było, że tylko jest te 7 planet, tak, do Saturna, to też się pomyli. Pluton jest. Jest tylko w tabliczkach chaldejskich. I co najgorsze, ja zadawałem te pytania tej sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja właśnie, na tym polega głupota sztucznej inteligencji. I można ją w konia zrobić, dlatego że można się zapytać, tabliczka chaldejska i proszę wymienić mi wszystkie planety w tabliczce chaldejskiej. Tam jeszcze jest taka planeta pomiędzy Marsem a Jowiszem. Ją nazywamy czasami Mardok. To jest ta, która została, co się z nią, znaczy wiemy, co się z nią stało. Jest astroarcheologia i tłumaczy, że ona widocznie dostała jakąś kometą i rozbiła się. Mało tego. Jeżeli patrzymy w zapiski chińskie, te najstarsze zapiski, słuchajcie, a tam nie ma słowa o księżycu. Nie ma w ogóle takiego czegoś. Więc jeżeli mówimy o tym, że to jest sztuczna, jest to satelita i sztuczny, który jest, i przyglądamy się księżycowi, to faktycznie księżyc jest dziwadłem numer 1. I co najciekawsze, że tak, było, że księżyc, ja jeszcze pamiętam, kiedy ja się uczę, że księżyc wreszcie walnie w ziemię, jak tunguski meteoryt, a się okazuje, że on odlatuje jednak. Tylko nie wiemy, czy on odlatuje, czy dolatuje. Ja kiedyś rozmawiałem z takim, no nie tyle astronomem, co człowiekiem, który się tym zajmował, ale wykładowcą. I on właśnie mówił bardzo dziwne rzeczy o tym księżycu. Zresztą to widać gołym okiem, że tam idą takie fale, nie wiedzą skąd to są te fale. Księżyc robi różne rzeczy, w dodatku jak coś tam walnie w ten księżyc, upadnie jakiś meteoryt, to on działa tak, by był pusty w środku.
I my nie wiemy, czy Księżyc jest właściwie pusty. Mało tego, przecież jak byli ci kosmonauci tam, nie wiem, co chyba amerykańscy, czy nawet rosyjscy potwierdzili to, że po drugiej stronie, po tej ciemnej stronie Księżyca są budowle. No więc słuchajcie, tutaj ta astrologia w tym momencie, jeżeli faktycznie zbudowano taki księżyc, a księżyc odgrywa ogromną rolę, tak, przy nowiu, pełni i przy tym wszystkim, to ładnie nas urządzono, no nie? I ja się zastanawiam, czy czasami w tym momencie nie powstał człowiek. Czy, ale to jest moja myśl, czy moment powstania tego księżyca, tylko jeżeli były zapiski w Chinach i nie było księżyca, to po cholerę, bo ten człowiek nie umiał pisać, tak? No to jest takie dosyć. Ale w założeniu mogły te ludy, tamci ludzie mogli mieć wyższą cywilizację na przykład od naszej i wtedy stworzyli ten księżyc i mogła nasza percepcja spaść do kamienia. I dlatego tutaj w Polsce ci nasi przodkowie ten kamień, wiecie, i toporki sprzedawali na równiku. No możliwe, że tak, bo ja nie. Po pierwsze, jeżeli ktoś był w Egipcie, jeżeli się przyglądał w Grecji, jeżeli przyglądał się w Indiach, jeżeli był gdzieś tam w Ameryce, czy nawet w Afryce, to jest nie, to co w Europie mamy, to jest nic. Po prostu to człowiek czasami nie mógł zbudować. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek, to co pokazuje Franz Zaleski, to o czym mówi Franz Zaleski, to jest po prostu, to jest, przekracza nasze bariery po prostu technologii. No w porządku, no wszystko ok, ale ja rozumiem, że potrafimy zrobić przędzę. Ja rozumiem, że możemy z tego lnu zrobić. I wielkim odkryciem było zrobienie drożdży, tak, i stworzenie alkoholu. To jest naprawdę wielkie odkrycie. To jest odkrycie na prawie równe ujarzmieniu ognia. Bo teraz się mówi, że ta sztuczna inteligencja, nie, sztuczna inteligencja to jest tylko biblioteka. Ta największa biblioteka tam w Aleksandrii spłonęła. Czy ona spłonęła? Nie, tam bzdura na kółkach. To był cwany manewr. Ona spłonęła, oczywiście, że tak, ale to był niemożliwe, żeby w jednym miejscu było zgromadzone wszystko. No niemożliwe. Mogło być. Jest taki zawód skryba. Dzisiaj takich skrybów mamy, takie skryba, tak. Jak jest dużo, to skrybów. Mamy ich na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze są właśnie skryby. Oni cały czas piszą to. Cały czas. Co piszą? Przepisują. Co przepisują? To, co jest potrzebne, to, co jest modne. Przepisują. Może to mówić, że to są reprinty. To nie są reprinty. To są kopie, to też nie jest kopia. Bo jest to robione my w Europie, znaczy tutaj w Polsce mamy konserwację zabytków i my staramy się beton, czy cokolwiek, kamień, czy cokolwiek uzupełniać, jak coś się stanie, czy szklanka, jakaś filiżanka się potłucze, to sklejamy. Ale tam w Chinach czy w Japonii belka zgniła, to dawaj nową belkę. W Japonii jest tak, że od 600 lat ta sama rodzina robi tą samą belkę. I oni dopóki będą żyć, to będą robić. Wśród nich są lekarze, wśród nich są bankowcy, ale oni raz w roku zbierają się i przypominają sobie, jak to wyglądało. I są ci starsi, którzy uczą ich tego zawodu, te młode dzieciaki, dopóki oni się nie nauczą, to będą ich uczyć. I tam są starzy i robią tą belkę w tym pałacu, wymieniają tą belkę i do widzenia i to jest zabytek. Mój przyjaciel był w Japonii i mówi, słuchaj, w
Wszedłem i po prostu nie wierzyłem. Wszystko nowe. I przy mnie wymieniali belki, przy mnie wymieniali podłogi. W pałacu chyba cesarskim, jeżeli się nie mylę, czy w jakiejś świątyni. I on mówi, no jak, przecież wy nowe. Mówi, to rzemiosło do tej pory istnieje. I to jest to, że my traktujemy to jako. Więc oni cały czas wymieniają. My nie mamy takiej, no przypuśćmy założeniu, żeby pękła głowa na Wawelu, tak? Z tych głów tam wawelskich. I wymieniamy. To my ją konserwujemy. A oni by wzięli, wydłubali tam z tego samego drzewa, może w tym samym miejscu rosnące, wycięli, zbudowali tą twarz, wsadzili tam na górę i koniec. Jeszcze znaleźliby potomka, żeby ten sam człowiek historycznie, czyli genealogicznie ciągnął, żeby miał te same geny. Będzie on, mimo to, że będzie lekarzem, na przykład, no nie wiem, czy chirurgiem, to go wezmą, zatrudnią do rzeźbienia tej twarzy, ci Japończycy. By musieli tutaj Polacy, no to przypuśćmy, jakby to był Wictworz, ja nie wiem, czy są potomkowie Wictworza, ale w założeniu, przypuśćmy. I bierzemy i dawaj, mogli odejść w ogóle od techniki rzeźbiarskiej, ale by musieli się nauczyć, bo są potomkami. I koniec. No i tak jest. I to jest właśnie ten problem taki dosyć poważny, który oni mają, a my nie mamy i to jest dobrze. Odejdźmy od tego. I teraz popatrzmy sobie jeszcze raz na te Stany Zjednoczone, bo tutaj tak mi przychodzi na myśl, bo nie to, że chcę wam pokazać, jak my pracujemy, przede wszystkim astrolodzy. I jak ktoś, i ta sztuczna inteligencja też głupoty gada, że to nie jest nauka ścisła. To jest nauka ścisła, tak jak jest diagnoza. Czy diagnoza jest ścisłą nauką? I dlatego też, bo było pytanie teraz, parę dni temu otrzymałem to pytanie, ale wiesz, w katechizmie jest, ja mówię, tak, jest, oczywiście, tylko wróżebna astrologia. My nie wróżymy. To nic nie ma z wróżbą wspólnego. Jeżeli będzie tutaj 30 astrologów, wszystko się musi zgadzać. Jeżeli my teraz mamy spotkanie Marsa urodzeniowego z Jowiszem, pokażę wam, to jest ten moment. W dodatku w bliźniętach to Jowisz jako wiele naprawił tego Marsa, więc można było się spodziewać, że jak Jowisz dojdzie do Marsa, zwycięży prawda. Mało tego, prawda jest, czyli władca bliźniąt jest po drugiej stronie w Strzelcu, gdzie jest w upadłości, jak to się mówi po staremu, w astrologii starej. I teraz popatrzmy, on jest w wodniku, więc on ma wyższą formę, czyli dokładnie Urana, i Uran znajduje się w byku i w dładzie ryb, więc on ujawnił wszystkie, mało tego w retrogradacji jest, ujawnił wszystkie świństwa, jakie można by było zrobić w tej historii, która do tej pory. To jest proste. Teraz zwróćcie uwagę, dlaczego Uran zrobił to. To jest proste, dlatego że jest w kwadraturze tu jest wodnik i on jest w kwadraturze, więc on musiał to wykonać. Proste jak świński ogonek. No proste, no nie ma prostszych mechanizmów. Jeżeli nie nauczymy się prosto rozmawiać o tym, gdzie jest planeta, z którego znaku się wywodzi, gdzie ona jest, jak jest. Najpierw to, a potem dalej możemy się bawić. Możemy się bawić w tak zwane aspekty, ale aspekty są trudne do interpretacji takiej prostej, bo to jest dosyć trudne, ale macie trygon Słońca do Skorpiona, tak tutaj rak, Trygon jest lenistwem i z tego lenistwa skorzystał Trump. I teraz opozycja do koziorożca, więc on, w tym wypadku amerykańskie Słońce tutaj pokazało i ludzie stanęli
księżyc, ludzie stanęli za nim, on przemawiał do ludzi i pobudził ich serca. Pobudził ich serca, ta śmiejąca się koza, autentyczna koza. Ja jeszcze nie widziałem, broń Boże, dzięki Ci za to, że to pozbawiłeś z tej kozy, bo to by była naprawdę koza. To by był ten najgorszy typ pentagramu. Ona reprezentowała pentagram, ten najgorszy typ, ten odwrócony, wiecie o co chodzi. Tego koziorożca, który jest tam w Stanach, tak jest, pokazany ten koziorożec, tylko koziorożec jest mądrością. On jest pokazany jako koza, jako zło, jako to, bo wiedza jest złem. Wiedza bardzo często idzie w złą stronę. Zobaczcie, ci mądrzy ludzie, oni czasami głupieją, po prostu uważają, że oni są bogami, że nie Pana Boga złapał za nogi, tylko on już jest, Bóg wie gdzie. To się dzieje także w astrologii. W astrologii młodzi ludzie, którzy są... Słuchajcie, nawet sobie nie wyobrażacie, ile osób było w domach psychicznych, dla psychicznie chorych, nie domach, tylko szpitalach psychiatrycznych z tej szkoły. Nawet sobie nie wyobrażacie. To jest po prostu przerażające. Dlatego ja wśród kolegów, moich znajomych, którzy są lekarzami, po prostu się nie ujawniam z tą wiedzą. Bardzo rzadko. Tylko mam kilku lekarzy. Zaraz wam pokażę tutaj taką książkę, którą sobie przygotowałam. Mam jeszcze lepszą, ale to przez lekarza napisałem. Ale to jest ta książka, o której mówiłem. I ta książka plus... gdzie ona jest? Chodź tu. I ta książka, te dwie książki, można by stanowić, że to jest komplet. Ta pokazuje zawód, a ta pokazuje genetykę. Tylko że ta nie tłumaczy genetyki, a ta tłumaczy genetykę. Więc teraz, jeżeli chcecie dojść do tego, że ta książka jest pierwsza, którą przeczytacie, a ta druga, albo odwrotnie, też można, to w zależności jak ktoś chce. Tylko z tej książki uczycie się, jaki jest zawód, jaki jest układ tych planet, a tutaj z tej książki uczycie się genetyki, skąd się u was w tym waszym kosmogramie, po kim macie tą czkawkę, że zostaliście tam jakimś wojskowym, czy policjantem, czy tam jeszcze czymś, czy matematykiem, czy fizykiem, czy tam jesteście artystami, albo alkoholikami. To też, to jest fantazja. Miałem taką koleżankę, mam ją do tej pory w Fruzie. Niektórzy łodzianie wiedzą, kto to jest Fru. Fru śpiewała kiedyś tam na Piotrkowskiej, nie na scenie, zresztą to jest taka postać. I Fru wyjątkowo zdolność miała do wyszukiwania alkoholików. Miała wyjątkowo. Po prostu ja podziwiałem, że tylko pokazywałem jej tak z daleka kosmogram, a ona automatycznie to alkoholik. Ja mówię, skąd? No to ma tu i błyskawicznie. I faktycznie tak było. Alkoholików po prostu w kosmogramie, tak Andrzej Perka, który potrafi Andrzej Perka robi wszystkie tragedie i jest fantastyczny w tym wyczuwaniu tych okresów najtrudniejszych w życiu. Kiedy ja tego nie wyczuwam, ja odchodzę od tego, ja potrafię ratować osoby. Nie wiem dlaczego, ale zupełnie inaczej. To powiedział Roman do mnie. Mówi, Ryszard, ty masz niesamowitą zdolność wyciągania ludzi z błota. Ja mówię, ja? No mówi, przecież nawet potrafiłeś profesora Leszka Weresa ustawić w tym momencie. Ja mówię, kiedy? No wtedy, jak powiedziałeś, że tą osobę trzeba tak i tak. Przecież całą koncepcję po prostu rozwaliłeś. Ja mówię, jaką koncepcję? O czym ty mówisz? Faktycznie ja nigdy nie widzę tragedii. Staram się nie widzieć. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówi o Plutonie, to, co mówi o Saturnie, bo ja się nauczyłem tego. Może dlatego, że ja miałem te tranzyty bardzo trudne, bardzo ciężkie. I to, co mówię, te dwie szkoły, ta warszawska i łódzka szkoła, i chodziłem do dwóch szkół.
naraz, tak? Czyli ta czasoprzestrzeń, kiedy przyjeżdżałem i te same przedmioty mieliśmy, tylko inaczej podawane. Inny system był tam uczenia i tu uczenia. To były zupełnie dwa różne systemy. Ja nie mogłem przejść do tamtej warszawskiej szkoły tylko, bo przypuśćmy, bym nie miał świadectwa. Świadectwo musiałem mieć z tej szkoły. Ale ta szkoła dała mi wiedzę i możliwość pokazania tej wiedzy. Także i jedna szkoła i druga szkoła była pod Ministerstwem Edukacji. Jedna i druga. Tylko ta warszawska była jakby eksperymentem takim. Może, znaczy my należeliśmy dokładnie pod PAN, czyli panowska to była szkoła. Więc nie miała prawa świadectwa wydawania, ale miała prawo do takiej, no jakby nadzoru nad nami. Dlatego ja na maturze miałem to, co wczoraj opowiadałem, 3 osoby. To nie były 2, to były 3. A to jeszcze przez kolegę. Ale kolega jakoś zapomniał, ale on nie był od nas. Nie. On nie był od nas. On był zupełnie skądinąd, ale jakoś nie chce się przyznać do tego. Trudno. Może kiedyś, jak się zestarzeje, zmądrzeje. Może. Jak nie zapomni, bo ostatnio zapomniał, że jestem jego kolegą z klasy. A siedzieliśmy razem. No czasami w jednej ławce. Przeważnie na języku rosyjskim, który był chyba najgroźniejszym językiem, bo pani, która nas uczyła, wspaniała nauczycielka, była Rosjanką. I miała, no nazwijmy, że książeczkę partyjną, ale tą rosyjską. Więc miała prawo wejścia na wszystkie zajęcia PZPR-owskie czy czegokolwiek i potrafiła grzmieć. A ponieważ miała ku temu możliwości prawa, to więc grzmiała. Fantastyczna kobieta, uwielbiałem ją. Zresztą ona do mnie powiedziała: Ryszard, ty będziesz na ruski, że będę studiował język rosyjski. No. Ja w pewnym momencie faktycznie, jak mieszkałem w Rosji, Rosjanie mówili, że mówię bardzo ładnie po rosyjsku, że mówię takim, bo ja się ich pytałem, jak ja mówię. Oni mi mówią, że mówię takim ładnym językiem rosyjskim, takim, którym się już nie mówi. Faktycznie, że możliwe, że nas tak nauczyło, że mówiliśmy takim nie moskiewskim, bo najwyżej ceniony jest moskiewski, a my mówiliśmy takim, powiedzmy, że taki, oni mówili, że tak do mnie mówili, że ja mówię jak pan. Ja mówię, ale pan w formie tej polskiej, że ja jestem pan? Oni mówią, nie, że ty mówisz takim językiem, takie no możliwe, że tak. Ja dzisiaj już nie mówię tak po rosyjsku, jak wtedy tam mówiłem i oni wyczuwali właśnie ten rosyjski taki i zawsze jak się odezwałem, to się tak przyglądali troszeczkę, kim ja jestem. Tak? Ale nie odróżniali we mnie Polaka. Na przykład to było ciekawe, że w obłaści kaliningradzkiej nie przyglądali się, że ja jestem Polakiem, a świetnie określali nację. To jest fakt, że oni określali, nauczyli mnie tej nacjonalności, ta, która jest w Stanach. I tutaj ja nazywam to Mata Hari, ta, która miała być wybrana, ta Mata Hari, ale to dlatego, że po prostu to nazwisko mi nie przychodzi, jak ona się tam nazywa. I bo taka śmiejąca się, nie, kompromitacja by była, ogromna kompromitacja by była tego stanowiska prezydenta. Ja sobie wyobrażam, jak ona zaczyna rżeć, na przykład przy spotkaniu z Władimirem Putinem. Nie wiem, co by ten Putin zrobił. Zresztą ja rozmawiałem kiedyś z kolegą, który mieszkał w Kalifornii i ona była tam wtedy tym prokuratorem. To on opowiadał, że gorszego świństwa nie było jak ona. Dlatego on się wyniósł ze stanu, Kalifornii.
No, on się wyniósł do Indiany? Chyba do Indiany pojechał. To stał. Nie mógł wytrzymać po prostu tego zachowania, tych kar, tego wszystkiego, bo ona tam to po prostu horror. No i to, co ona by puściła do Stanów Zjednoczonych, tą całą historię meksykańską, która przechodzi przez Meksyk, no to oni by się dowiedzieli, wszystkie kartele by spadły na Stany Zjednoczone, z czym walczą, a kartele są przerażające w Stanach Zjednoczonych. To, co się dzieje, na przykład, my się nie orientujemy, ale dlatego pan, chociażby Cejrowski, przecież nie pamiętam, w jakim on kraju był tam, nie pamiętam, w którym on tych krajów, tamtych latynoskich ma swoją posiadłość. On tam w ogóle nie wspomina nawet, że tam jest. Widocznie chyba ją zlikwidował. Albo sprzedał, albo zlikwidował, albo mu zabrali. Bo przecież miał tam. Bo miał tam dlatego, że od nas z Łodzi w pewnym momencie wyjechało mnóstwo inżynierów włókiennictwa tam, młodych ludzi, młodych, wtedy byli młodzi, w moim wieku, mniej więcej jak się wolność zaczęła, tak? Jak rozpoczęto likwidację tego przemysłu włókienniczego, bo oni potrzebowali inżynierów dlatego, że nie mieli tych włókienników, a przecież tylko Łódź produkowała tych włókienników, chyba jeszcze Bielsko produkowało inżynierów włókienników, a normalnie na świecie to tylko te dwie szkoły były. Nie było włókiennictwa jako włókiennictwa takiego tytułu inżyniera. We Francji to się nie nazywało, nawet we Włoszech nie nazywało, mimo że oni mają mocno rozwinięte szkolnictwo, ale to była mechanika. Z mechaniki wynikało. I my robiliśmy właśnie mieliśmy tych inżynierów właściwie na każdym etapie. Moich dwóch kolegów skończyło włókiennictwo i farbiarstwo i właśnie oni wyjechali tam i spotkali się właśnie z panem Cejrowskim. Tam gdzieś, tylko nie pamiętam, jaki to kraj z tej Ameryki Łacińskiej. I oni, nie wiem co jest z nimi, bo zupełnie nie mam z nimi kontaktu, dlatego że myśmy się poznali już w momencie takim, że już studiowałem, a nie szkoła średnia i nas poznały dziewczyny. Po prostu oni chyba szukali jakichś plastyczek, czy coś takiego, czy ludzi od koloru, czy czegoś takiego i wtedy żeśmy się spotkali, a ponieważ skończyli studia i akurat był ten okres, no i oni zniknęli, bo mówili, że wyjeżdżają, bo dostali kontrakty i tam zatrudnienie. Jeden nawet z tych kolegów, to było wtedy, jak pamiętacie, co zabito tego kapłana z Łodzi, chłopaka, który był franciszkaninem w Peru. Nie wiem, czy pamiętacie taką tragedię. To był ten okres właśnie. I wtedy ja nie wiem, czy go nie znałem. Nie wiem, bo on chodził do liceum i on był w harcerstwie. Pamiętam o tym, że on był, bo mi koledzy harcerze opowiadali. Mówi, to ten z harcerstwa, pamiętasz? Tak? I wspaniały chłopak, franciszkanin, który wstąpił. Zresztą dużo wtedy moich kolegów wstąpiło do zakonu. Bardzo dużo. Przede wszystkim do Paulinów. U Paulinów to, co wiem, to jest dwóch. Zresztą ja chodziłem do szkoły, do liceum i trzy dziewczyny zostały siostrami. Jedna jest obecnie, to co wiem, to jest gdzieś w Ameryce Łacińskiej, druga jest w Afryce, a trzecia jest w Krakowie, siostra. Także tutaj, a z takiego bliższego grona to trzech chłopaków jest księżmi i dwóch moich kolegów, właśnie jeden jest Paulinem i Franciszkaninem, taki bardzo dobry kolega. Ten kolega, który jest Paulinem, nie mam kontaktu żadnego, z tego Franciszkanina spotkałem na spotkaniu takim artystycznym, nie poznałem go. On też mnie nie poznał, bo ja już miałem brodę,
ale taką większą, taką zarośniętą. Jak zobaczycie w te stare filmy, to tam ma taką brodę. Wyglądałem wtedy starzej niż po prostu ja tego nie widziałem, ale kolega mi powiedział, no przecież tak staro wygląda, że byś sobie zgolił tą brodę albo ufarbował. I faktycznie, że i on wtedy, ale rozpoczął rozmowę o malarstwie ikony, bo to było ikonie, taka wystawa na temat ikony, malowania w ogóle, pisania ikon. I wtedy właśnie. No i teraz popatrzmy sobie, bo ja tak przeszedłem z tematu na temat, ale to się wszystko zazębia, to nie jest poda. I ikoną Stanów Zjednoczonych jest jedna rzecz, że właśnie ta koniunkcja tutaj, co chciałem pokazać wam, o, tutaj ta koniunkcja Marsa z Jowiszem, o której mówiłem. I zobaczcie, Saturn jest w trygonie do Słońca. To nie jest tak źle, ale teraz zobaczcie, tutaj jest to, tak, tutaj jest ta koniunkcja i teraz popatrzcie, ten Saturn, który jest w rybach, który jest u podstaw, czyli na samym dole. Tutaj te wszystkie planety należą do ludzi. Oni chcieli skorzystać z tego. Ten Zielony Ład, to znaczy tutaj ta Mata Hari chciała z tego skorzystać właśnie z tych impulsów. Kiedyby doszedł ten Saturn tutaj, to by nam spuszczono takie manto, że nawet byście sobie nie wyobrażali, jakby ten Saturn. To jeszcze jest kupa lat, ale tutaj ten Zielony Ład, to wszystko, te wszystkie pomysły. A w tej chwili, no cóż można powiedzieć? Można powiedzieć tylko jedną rzecz, że automatycznie odpada to wszystko. Amerykanie wchodzą w ropę naftową. My musimy też automatycznie jako Europa, my musimy zacząć produkować, bo nas zeżrą Amerykanie. Normalnie zjedzą nas i oni wiedzą o tym, przede wszystkim Niemcy. A w dodatku kapitał niemiecki nie wytrzyma takiego naporu, ponieważ Amerykanie, przypuśćmy, Europejczycy będą za 2 złote szpilkę produkować, a Amerykanie puszczą po 2 grosze. Ile procent? Wyobraźcie sobie, teraz samochody dostajemy, przypuśćmy, w cenie 30 000. A oni produkują samochód za ile? Za 700? Samochód w rzeczywistości kosztuje, jeżeli byście pojechali do fabryki, przypuśćmy do Forda, czy nawet do Mercedesa, samochód kosztuje góra 100-120 tysięcy. Dopiero te podatki, marże, to wszystko i te, wiecie, te ecie-pecie robią, że on kosztuje 700 tysięcy. Ale w rzeczywistości samochód grosze kosztuje. Dlatego ci, którzy sprzedają samochody, no to mają ogromny zysk. Dlatego mogą sobie pozwalać na takie spuszczania. Oni nie spuszczają tak dużo. Oni spuszczą na 20 czy 30 tysięcy, a oni spokojnie mogą sprzedać to za 100 tysięcy spuścić. Ktoś powie, ale proszę pana, nieprawda. Nie? To dlaczego ciężarówkę sprzedajecie, kochani, i do ciężarówki dajecie osobowy samochód? Ciężarówkę sprzedajecie na przykład Mercedesa i do tej ciężarówki sprzedajecie osobowy samochód? Jak to jest możliwe? Ten Mercedes tyle nie kosztuje. Ten Mercedes naprawdę dużo kosztuje. Ale macie jeszcze do tego w gratisie dajecie samochód. Dla mnie to było zaskoczenie, kiedy akurat robiłem wtedy kosmogram w takiej firmie i mój kolega kupował 16 ciężarówek. I 16 to są samochodów. Ja mówię, jak chcesz, to masz, ale ja nie mam prawa jazdy i po cholerę mi ten samochód. Zresztą ja wtedy miałem samochód, akurat był w domu samochód. Ja nie potrzebuję samochodu. Ja nie chcę, ja się wyzbywam takich rzeczy, bo dlaczego? No mieszkam w takim miejscu, ja mam ile? 2 przystanki do pociągu, a w Warszawie na Poznańskiej miałem lokal swój.
wcześniej, potem na Puławskiej, spacerkiem 45 minut z dworca, idąc sobie Emilii Plater tutaj potem szedłem tutaj, jak jest przez Koszykową, przechodziłem, lądowałem tak mniej więcej koło Politechniki, ale to tak troszeczkę, i potem w Puławską, albo w Puławską, przeważnie szedłem do Puławskiej, no to co to jest, i potem Puławską sobie po sklepach, potem posprawdzałem, co było, i przecież zawsze jak jechałem, to jechałem o godzinie, tak żeby być na 14 czy na 17 byłem na tym, już na Puławskiej, a jak co prawda jak mieszkałem na Wicentego, no to faktycznie, ale to jechałem na Dworzec Wschodni, no i stamtąd 69 autobusem no i co? Nie wiem, czy teraz 69 jeździ, czy 169, nie pamiętam, 69 albo 169. A z dworca M-ką. Jak na Dworzec Centralny przyjeżdżałem i na przykład chciałem iść do domu w centrum, to potem MK i tak samo dojeżdżam. No, ale co za problem? To po co mi ten samochód? Gdzie go tam postawiłem? A jak mieszkam na Jana Pawła, to gdzie? Tam nawet nie było gdzie postawić. Parking był, ale parking był szczerzony. To bym musiał zapłacić za ten parking. Straszne sumy. To mi się to zupełnie nie opłaca. W Krakowie? W Krakowie to na Marii Curie Skłodowskiej była. To ile jest? Z centralnego dworca to są 4 przecznice, nie dochodząc do plantów już skręca. No bez przesady. A teraz też będę miał troszeczkę dalej w Krakowie, troszeczkę dalej. Muszę przejść, albo pójdę plantami, albo będę szedł przez rynek i będę przechodził. Ja podam adres dokładnie, gdzie będę w Krakowie. W Gdańsku, na Żabiance, no bez przesady. 4 bloki. Dalej w 3 bloku, dokładnie jak wychodziło się z Żabianki, ten wysoki blok. Po co? W Gdyni jak mieszkałem? Na Warszawskiej? No, przecież to wszystko. Faktycznie tylko we Wrocławiu miałem daleko, bo musiałem, ale wsiadłem w tramwaj i prawie godzinę, bo ja nie pamiętam, jak to się nazywało, to się z Wrocławia wyjeżdża i to nie była dzielnica, tylko inne miasteczko. Takich domków jednorodzinnych, ale to jest chyba już dzielnica Wrocławia, ale kiedyś nie. No to tak jakby w Łodzi na przykład jeździć no ja wiem gdzie, do Zgierza, ale Zgierz jest osobnym miastem, a to było nic, takie coś, tylko nazwę miał. I tam dalej, no to mieszkałem we Wrocławiu, to faktycznie tam miałem daleko, znaczy daleko, to faktycznie, że to mnie irytowało, dlatego przestałem jeździć do tego Wrocławia, dlatego, że to było tak cholernie daleko, bo to był dom mojej ciotki, u cioci mieszkał. To są pusty dom, takie dziwne te domy, po niemieckie, takie, wiecie, składające się z 2 domów. Jeden dom do jednego sąsiada, drugi do domu, a za ogród. Niesamowity ogród, bo wąski, a długi, ojej. Ten ogród to był przerażająco długi, nie wiem, czy on tam 30 minut to spokojnie można było maszerować po tym ogrodzie, jak nie więcej. Także tak to wygląda. Także to są moje takie przygody. I teraz wracając tutaj do tego naszego kosmogramu, który jest tak wspaniały. Ja wam tylko pokazuję na Stanach Zjednoczonych. Nie mówię tutaj o prezydencie Trumpie, ale znaczy nie, no z czego? Co oni zamierzali? Jakby ten Neptun tutaj doszedł, to prawda, to jest kupę lat. Ja mogę to wam pokazać, który to był rok. Zaraz wam pokażę, bo to też jest ciekawe, bo zaraz wam pokażę. On musi dojść do tego punktu. Proszę, tutaj mamy.
I jedziemy. Mamy. Tak? I macie 2025. Jak czytaliście ten ład, czy tam jakiś tego Szwaba, to ma dokładnie te daty. To jest wszystko wyliczone. To jest chamskie wyliczenie. Chamskie wyliczenie. A dlaczego ta data? Zaraz wam pokażę tutaj, bo Neptun jest w baranie. I wtedy tutaj Neptun wchodzi w dwa barana. I tutaj a kiedy by to, przypuśćmy się, rozpoczęło, proszę bardzo. Wynocha. A rozpoczęłoby się w kwietniu 2000, no i w kwietniu, raczej jeszcze chyba wcześniej troszeczkę. No nie, to będzie kwiecień 2025. I oni by wtedy dopiero zrobili raj na ziemi. Byśmy się wszyscy dowiedzieli, co to znaczy być albo nie być. I oni to szykują, ta von der Leyen w tej chwili chyba ryczy albo w konfesjonale jest. Nie wiem, czy ona jest wierząca, czy nie, raczej chyba nie wierząca, bo nie wygląda na to, żeby była wierząca. A ona wie dokładnie, ona w tej chwili chce zjednoczyć i zrobić jedno wojsko. Ciekaw jestem, jakie jedno wojsko. Przecież my się dogadać nie potrafimy. Polacy w ogóle nie znają żadnego języka oprócz swojego i bardzo dobrze. A wyobrażacie sobie rozkazy po polsku? Czy po niemiecku? Przecież żaden Polak się nie nauczy niemieckiego. Przecież będzie chodził w drugą stronę. Co prawda w armii niemieckiej jest od groma w tej chwili Polaków. Słuchajcie, to jest niewiarygodne, ile tam jest Polaków w tej armii. Przecież wszystkie dzieciaki ze Szczecina, tam z tamtych terenów, one robiły maturę w Niemczech. Bo one dostawały pieniądze za to. I bardzo dużo ich wstąpiło do wojska niemieckiego. Oni mają to. Ja nie wiem, czy te dzieciaki mają teraz obywatelstwo polskie czy niemieckie. Możliwe, że mają niemieckie, ale ci moi znajomi, ja nie mam kolegów takich, akurat mam tak kolegów ze zachodnich Niemiec, czyli tam Kolonii i tam dalej, tej Alzacji, tam tych francuskojęzycznych Niemiec, czy holenderskich, czy belgijskich, właśnie nie wiem, czy Holandia, czy Belgia, co oni tam mają. A tam to pod linią tego, wiecie, o co chodzi, w jedną stronę, co ruchy były skierowane. No i tak to wygląda. Także tutaj ci koledzy, nie zobaczą, powiada, ale tutaj z tego Enerdowa, to wszyscy, którzy pojechali, a mnóstwo osób było, jak mur berliński runął, to wtedy mnóstwo Polaków wyjechało do Niemiec, bo tam były puste chałupy. I takie budynki, nie budynki, to za tak śmieszne sumy to kupowali, że to się w głowie nie mieści. A Niemcy zapraszali Polaków, wtedy połowa Ślązaków wyjechała. Dlatego Silezja jest większą stacją jak TVN, bo Silezja ogląda gdzieś koło 5 milionów ludzi. 6. Śląsk jest duży, ale swoją drogą przez to, że górnicy wyjechali tam do Niemiec i Ślązacy mają łatwość w języku niemieckim, ponieważ ten śląski, oni mówią już w 2 językach, jak momentalnie się uczą, bo inaczej w domu mówią, inaczej w tym. I trzeciego języka, ten trzeci język jest zbliżony do tego niemieckiego, tak jak kaszubski. Kaszubi też mają podobnie, poznaniacy mają podobnie, tylko poznaniacy mają bardziej trudny jest ten język w porównaniu z niemieckim, ale swoją drogą też mają dużą łatwość uczenia się niemieckiego. Dużo łatwiej, bo po pierwsze w domu mówi się inaczej i w szkole się mówi inaczej. Górale też mają taką możliwość, dlatego oni wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. Prawie każdy góral, nie mówię, że każdy, ale co drugi góral ma w Stanach Zjednoczonych właśnie ci, którzy teraz tam, no i fantastycznie, że zagłosowali na tego człowieka. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że nareszcie coś się wróciło, bo
Zmieni się epoka, to jest zmiana epoki myślenia i wreszcie, nareszcie ta Thunberg może wreszcie zrozumie, ale to jest down jakiś chyba, bo dla mnie, jak się na nią patrzyło, to dla mnie to ona była downem. Ona ma taki jakiś głupawy ten wzrok. No, więc te wszystkie jej pomysły. Zresztą ona chyba w tej chwili to w jakimś, chyba na jakiś, wiecie, jakichś tak dziwnych tabletkach. Podejrzewam, że jest, bo to niej to chyba nie dotarło. I są jeszcze ktoś jest taki dziwny też teraz. Słyszałem o tym. Jest sporo tych dziwnych takich. To zobaczymy, jak to się wszystko rozegra. Ale jest jedno. Mamy Stany Zjednoczone i możemy zawsze, jak to się mówi, emigrować tam, bo tam ludzi zawsze mało ludzi. Stany Zjednoczone to jest ogromny świat, tylko że oni chcą specjalistów, oni nie chcą. Zresztą pamiętacie tą karuzelę, czy jakoś to się nazywało, no nie było problemu z tym. Ja nigdy nie składałem o to, bo ja miałem złożone w 64, chyba 64 albo 65 roku do Stanów Zjednoczonych i myśmy dostali tę promesę, ale wtedy nie wcześniej, w 60 roku, ale w 63 się urodził brat. Nie pojechaliśmy. Potem był kawałek przerwy, ten naszych, i my mieliśmy jechać do tego Kongo. Bo wcześniej mieliśmy jechać, znaczy ojciec chciał wyjechać do Stanów, zresztą był w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w 63 czy 64. Nie pamiętam dokładnie. Był w Stanach Zjednoczonych, był w sprawach naukowych, pojechał sobie tam nauczyć się pewnych rzeczy w stomatologii. Chodziło jemu przede wszystkim u nas tego nie było jeszcze, o inaczej budowanie, dokładnie, można by było tak powiedzieć, koronek licowanych, czyli te koronki, które są z tej strony mają metal, a z tej strony mają porcelanę. I to było takie troszeczkę, bo u nas to robiono, nie robiono w ogóle tego. Były koronki takie, jak Rosjanie przyjeżdżali, pamiętacie, te złote. I była taka moda, że albo srebrne, albo złoto. I prawie co drugi mężczyzna, no nie tak Rosjanie, bo oni sobie całe garnitury robili takie złote. Amerykanie tego nie mieli, wstydzili się. Chociaż był taki moment, że Amerykanie też, nie wiem, czy pamiętacie, oni sobie kamienie szlachetne wsadzali. Mój ojciec się uczył tego też, tych kamieni. Znaczy, nie przyjmował to, ale wiedział, jak to się robi. Dlatego też no tam już poszło to w jubilerstwo. I oni mieli lepsze operowanie złotem, ponieważ oni robili wszystko w złocie, kompletnie. Więc te szkieletówki, protezy, które są, no i w porcelanie. Robili też szkieletówki fantastyczne, robią Amerykanie szkieletów, ale to są tak piekielnie drogie rzeczy. O implantach się nie słyszało. Mój ojciec pracował na implantach, ale innego typu, ale to kiedy indziej poopowiadamy sobie. I o dziwo, bo to była właśnie klęska mojego ojca, niepotrzebnie poszedł w stomatologię, będąc na medycynie. No i poznał moja mama. I w ten sposób ja powstałem. Szkoda, powinien zostać lekarzem medycyny, tak jak chciał, no ale PO lekarz, kiedyś wam opowiem, to były straszne czasy. Zmienił po prostu, wolał iść na tą stomatologię. Namówił go taki człowiek, Niemiec, ale to jest historia zupełnie inna. Stąd też znam te historie niemieckie. Te niemieckie historie to były też opowieści mojego ojca, ale nie tylko, ale i to towarzystwo, kiedy jechaliśmy do Kołobrzegła, mieszkaliśmy na terenach. Niemcy tam mieszkali, tak? I przyjeżdżali i opowiadali o tym wszystkim.
A mój ojciec świetnie mówił po niemiecku. Rzadko który Niemiec mówi tak dobrze po niemiecku, jak mój ojciec mówił. Mówił fantastycznym niemieckim, tym takim z akcentem takim wiedeńskim. Że miał fantastycznych nauczycieli. Zresztą wtedy wszyscy właściwie mówili fantastycznymi językami. Moja matka mówiła fantastycznie po francusku. Mój ojciec mówił fantastycznie po niemiecku. Jego koledzy mówili w sanskrycie. Ja pamiętam, kiedy przy stole był sanskryt recytowany w sanskrycie wujkowie. Wujkowie nawet mówili. Sanskryt to by było. Ja nie wiedziałem o czym w ogóle, bo ja byłem za mały wtedy, wówczas. Mój ojciec Cycerona po niemiecku, po polsku Cycerona, całe strofy po łacinie. I teraz zniszczyli ci nauczyciele, którzy są teraz, niszczą tą kulturę, która była. To ja już jestem ze zniszczonej kultury. Ja dopiero teraz wiem, co to jest Katyń, a wtedy trzeba było, oczywiście, że wiedziałem z domu, ale wiecie, cały czas i w tej chwili znowu jest literatura nie to. O tej literaturze naprawdę musimy dużo porozmawiać i naprawdę chciałbym, bo w setce gdzieś tą literaturę taką najpiękniejszą i będę starał się tą literaturę pokazać. I mam kolegów, którzy mi nie pomogą. Aktorzy, wspaniali aktorzy. Wspaniali ludzie. Słuchajcie, nie wiem, która godzina jest. Ojejku, 22. Kończę. Aha. Już. Dobra, na razie. Właśnie telefon. Także spokojnie, słuchajcie, kończę. Cieszę się, że Trump wygrał. I trzymajcie się. Słuchajcie, zostawiam was kosmogramem Stanów Zjednoczonych. No i co? Jak tu powiedzieć, że co? Boga nie ma? Jest Bóg. Z Bogiem. Trzymajcie się.